duże, sterczące, cycki wszędzie, piersi, biust, cycki wszędzie. Co? Spalone hajsy. No. Ja to jednak jestem sroka normalnie. Takiego grubego 1000 znalazłam. Za mną rozpościera się miasto Da Nang. Nazwa podobno pochodzi od wlewającej się rzeki Han. To znaczy z języka wietnamskiego Da Nat znaczy się wlewająca się woda. Tutaj się wlewa, przelewa i idzie w głąb lądu, więc nazwa się zgadza. Miasto to jest jednym z 5 zarządzanych bezpośrednio, czyli partia komunistyczna ma łapy nad rozwojem miasta i bardzo dobrze to na to wpływa. Przeżyliśmy lekki szok, gdy wjechaliśmy z północnego Wietnamu do południowego i nagle się okazało, że wszystko tu jest, wszystko się błyszczy, jest wciul neonów i wciul ludzi. W Da Nang jest populacja 1 miliona ludzi, właściwie już ponad, i przyrost naturalny chyba wynosi 4% czy coś takiego szalonego. W każdym razie miasto się rozrasta z każdym rokiem, pochłaniając pobliskie wsie i wioseczki. Więc w ciągu 10 lat ma wymierzone 1,5 miliona ludzi. A nawet nie wiedziałem o istnieniu takiego miasta. Znajdujemy się w centralnym Wietnamie, czyli mniej więcej na wysokości Filipin. Mają tutaj lekko problematyczne monsuny. Monsun w 2008 na przykład rozwalił 5000 domostw i spowodował straty na 200 milionów dolarów. 2 lata później, jak się lekko odbudowali, przez następny monsun i rozwalił nie wiem ile domów, ale spowodował straty na 20 milionów dolarów, a 2 lata później było tsunami. Tak więc z pogodą mają nieciekawie. Przez to też zamontowali 10 wczesnych wykrywaczy tsunami, które dają ludziom na wybrzeżu 30 minut na spakowanie dupy i jazdę w środek lądu. Mają tutaj dużo gór, więc mają miejsce do ukrycia się. Znajdujemy się w Muzeum Kultury Cham. Kultury, która powstała w wieku II naszej ery i walczyła za wzięcie z Wietnamem do XI wieku. Znajdowała się na obecnym terytorium. Wietnam rozciągał się troszeczkę na północ, troszeczkę na południe, praktycznie obiegał kraj. Okolice Da Nang były stolicą Cham od IV wieku i stąd też zachowało się kupę różnych ruin i rzeźb, właściwie nawet ładnie zachowanych, jeśli wliczać w to, że mają po 18 wieków prawie. Od II do XI wieku trwało ich panowanie, potem wypędziła ich Nguyen, dynastia królów i władców Wietnamu. Po prostu Wietnam zawładnął ich ziemią i tak zaginęła kolejna era, powiedzmy jak era Majów i innych cywilizacji, które były nastawione zbyt religijnie. Chociaż patrząc na teraźniejsze losy ziemi, nie wiem czy religijność nie łączy i nie wpływa na korzyść. Religia Cham opierała się głównie na hinduizmie, więc wszystkie figurki reprezentują albo Shivę, albo inne bóstwa. Według hinduistycznych wierzeń każdy może się praktycznie urodzić bóstwem. No powiedzmy, powinien mieć jakieś domieszki bóstwa przed urodzeniem, żeby stać się bóstwem. Więc ci tutaj bogowie reprezentowani w kamieniu, wszyscy byli urodzeni z matki, wszyscy zmarli
W każdym razie bóstwo było zniszczalne. Mimo to, że odpowiadali za rzeczy jak słońce, woda, powietrze, każdy z nich był jakiś bardziej materialny niż na przykład w chrześcijanizmie. Chrześcijański Bóg jest bardzo obiektem nieopisywalnym, bardzo obiektem wszechmocnym, nie umrze, nigdy się nie urodził. Wszystko to tutaj zostało odnalezione przez Francuzów, więc gdyby nie francuskie kolonialne podwoje, Wietnam by kwiczał w sprawach kulturowych. W kulturze i stylu sztuki nie było cyckonoszów. Wszystkie babeczki siedziały z biustem na wierzchu. Czasami zdarzał się jakiś pasek, który przebiegał pod biustem i tym samym wypuklał te damskie przynależności. Kuloki zresztą też nie były mało spotykane. W sumie to połączenie hinduizmu z buddyzmem bardzo mi zamieszało w głowie i nie jestem do końca pewien, jak to się łączy wszystko razem. W każdym razie w całej sztuce Cham i w całej kulturze Cham było dużo napływów indyjskich, chińskich, czyli właściwie mieszanka dwóch religii. I jakoś to tak sprytnie połączyli razem, że im grało. Nie wiem jak. Będę musiał sprawdzić. Ale jest to na pewno interesujące. Zresztą każda religia rodzi się z jakiejś fuzji. To tu ktoś coś dorzuci, to tam. I tak powstaje jakaś szalona wiara. Jednym z nieodłącznych elementów kultury Cham są cycki. Cycki wszędzie. W dużej ilości, odstające, nawet nie do pary, ale są. Podstawa Boga Shiva to też cycki. Tutaj mamy cycki w ilości 27 na podstawie. Nie wiem, co ta liczba reprezentuje, ale są nie do pary. Podobno płodność to główna z dum kultury. Przez to też reprezentacja cycka to po prostu płodność. Znaczy przenośnia cycka, czy tak to nazwę. Zawsze wydawało mi się, że symbol płodności to duża dupa. Ale to chyba w afrykańskich wierzeniach. Tutaj cycki, cycki, cycki. Często pojawiający się motyw strażnik świątyni, głowa słonia, ciało lwa. Mamy wyraźne jajca, symbol męskości. Trąba słonia podniesiona do góry przedstawia szczęście. Oczywiście słoń sam w sobie przedstawia inteligencję. Do tego ciało lwa siłę, wielką siłę królów. W tym połączeniu żaden nie wejdzie do świątyni. Żaden. Powkurwiaj się. A da się w bo Wietnamcy potrafią wszystko. Byliśmy w muzeum, które prawdopodobnie było powinno być bardzo ciekawe i ważne kulturalnie. Kulturowo, ale tak spierdzielili wszystko. No nie dało się połapać, co jest to, wszystko nie po kolei. Nie dawaj mi tego tak. Następnie odwiedziliśmy mityczne góry Danang. Mitologia głosi, że wielki smok nadleciał z zawody wieki temu, żeby złożyć jaja na plaży nieopodal. 1000 nocy i 1000 dni później jajo się wykluło i wyszła z niego piękna kobieta. Z resztek jaj wyrosło 5 tajemniczych gór. Każda odpowiedzialna za jeden z elementów chińskiej filozofii. Metal, drewno, wodę, ogień i glebę. W środku gór znajduje się skomplikowany system tuneli, używany już 4 wieki temu przez wietnamskich zbójów z okolicy. Niektóre lokalne opowieści głosiły, że w górach znajdują się bramy piekieł. Oczywiście obecnie można je zwiedzić, ale lekko zalatują tandetą. Podobno tej dziury w suficie nie było. Podobno bomba wydupczyła taką dziurę w roku 68 i tak się stało. Więc teraz im kapie na łeb, zapewne. Ale przez to też zbudowali windę pewnie. I przez to też chińscy turyści mogą schodzić z góry na dół. Zamiast z dołu do góry. Jakiś portal, z którego wychodzą Chińczycy. Mają bramę prosto z Chin. Ceramika z Bolesławca dojdzie wszędzie. Nawet do Wietnamu. 10-wieczne Bolesławce już tutaj były w IX wieku. Wchodzimy do jaskini, która jest nazywana piekielną. A wychodzą z niej obywatele skośnoocy, czyli w piekle mieszkają Chińczycy. Na razie to idą na nas. Ratuje diabeł. Diabeł jest fest wyłupiony jakiś taki. Filmuje. Ja tam nie wiem.
Każda z gór ma swój żywioł. Teraz wchodzimy na wodę, na górę. wodnistą górę. To znaczy Water Mountain. A po ich niemu pewnie jakieś ciup-ciap-ciap. Takie tam. Ja już nie chcę płacić za zwiedzanie główien. Nie tak sobie marzyłem te podróże i w ogóle. Lepiej wydajmy to na jedzenie. Gdzie ten głośnik jest? Słyszę jakieś tutaj trenso podobne rzeczy. A tam jacy się niesie. Stąd właśnie Wietnamcy strzelali amerykańskich żołnierzy wypoczywających na plaży nieopodal. Tam o. Amerykańscy żołnierze podobno się odwzajemniali. Mieli takie wakacyjne strzelanie do ruchomych celów. Tak jak na promenadach się nawala do balonów. Ale to tylko ci Wietnamcy, którzy byli po północnej stronie albo byli rebeliantami. Bo na południu Ameryka była wspierana. I na południu walczyło się z komunistami. Podobno. Spotkaliśmy węża. I Szymon go właśnie strzela z aparatu. Ale się ten maskuje. To jest taki, jakiego mieliśmy. Ale to nie jest... Może one w tych kokosach mieszkają. Kruczki, nie? O, obraca się do nas. Tak sobie Szymon selfie robi, a ze mną to nie chce. Ja mam z suszkami. Co? Ja miałem z suszkami. No nie. Jeszcze z uszkami miał, a następny to w ogóle nie chce. Ale o co chodzi? Z tymi zdjęciami z nami. Tutaj się tworzy z marmuru rzeczy. Wszędzie. Dupne figurki takie, które ważą chyba tonę. Wcześniej po drodze był jakieś żółte buteleczki, nie z moczem. Chyba z jakimś tranem albo z żywicą, Albo z tym, z jakimś destylatem syropowym. z trzciny Albo z trzciny. cukrowej. A wcześniej? A wcześniej było kudo. Co to jest kudo? Takie placki przykładane orzechami. A no. Nie próbowaliśmy w sumie, musimy spróbować. Więc jadąc z północy na południe, takie dobrocie po drodze będą. Mówimy o Wietnamie. W Wietnamie jesteśmy, nie? Musimy iść 8 km, a gdybyśmy mieli rower, byśmy byli tam w pół godziny, mniej nawet. I już tęsknię za rowerem. A wczoraj 110 zrobiła. Sam widziałem. No ty też zrobiłeś, nie? Ale ja miałem z górki. Prawdziwy rydwan śmierci, czyli autobus wietnamski. On wszystko może. Gorsze są tylko długodystansowce, które wyprzedzają gdzie się da i trąbią praktycznie cały czas. Wejdzie tu wszystko, wszyscy, przewozi materiały wybuchowe i takie tam. Adaś Peracz okazji. Najlepsze deale na zamknięciu targu. Naszły okazję.
Sroka okazyjna włączona. 6:30, pół godziny do zamknięcia targu. Czas by kupić produktów jak spółka brytyjsko-indyjska. O nie, jutro może, co? No. Chciałbym, że podjęłam bardzo ważną decyzję i przestanę kupować ciuchy we wzorki. No, ale mam wzorki. Nie, jest ładne, naprawdę. Tylko byś wyglądała jak clown. Za 90 dongów to okazja życia. No jest bardzo tanio. To jest 10 zł. No. Shopping życia. Ada, piękna sukienka, jak koszulka z żółtą gwiazdą. Tak, Szymon Wietnamu. będzie jeździł. Jak prawdziwy Wietnamiec. Ha, ha, ha. Bycie ostatnim na targu ma swoje plusy jednakowoż. Ostatni będą pierwszymi. Myślałem, że to coś do jedzenia, a to jakieś błyskotki gówna inne. Wietnamskie hulanki niedzielne. Tango, disco polo i techno hardstyle. I żyć smoka. Ciekawe, czy smok będzie... Cicho tam. Czy smok będzie zionął życią, czy smok będzie zionął paszczą. Chyba bardzo świętują tego smoka. Czekamy na moście smoka na co weekendowej zionie ogniem z paszczy. Podobno z paszczy była jeszcze dupa, która też może bździć. Ale mamy nadzieję, że to jednak paszcza. Za 2 minuty, dokładnie o godzinie 9 będzie wielkie zionięcie. Już teraz za minutę jak. Za minutę. Są Może pokażemy smoka. przepadzite tumy. Most Smoka w Da Nang to duma miasta. Ma dokładnie 666 metrów długości i 6-pasową drogę biegnącą przez rzekę Han. Został zaprojektowany i całkowicie wykonany przez Amerykanów. A otworzyli go dość niedawno, bo w 2013 roku, na 38. rocznicę wyzwolenia Da Nang. Zieje ogniem, potem polewa wodą most w każdą sobotę i niedzielę o 21. Dość efektowna metoda czyszczenia mostu. Przy tym przyciąga wielu turystów i mieszkańców. đẹp lắm bé muôn hoa